Cześć, z tej strony Mateusz. 7. dzień na głównym szlaku beskidzkim zapowiada się pięknie. To stały element tej wędrówki, czyli do lasu. Dzisiaj zdecydowanie go nie zabraknie, bo zmierzam właśnie w kierunku Magórskiego Parku Narodowego, drugiego parku na trasie mojego przejścia po Bieszczackim. No i aż 95% jego powierzchni stanowią drzewa. Więc takiego mniej więcej klimatu pewnie nie zabraknie. Chociaż takiego to nie będzie, bo o poranku jest wyjątkowo. Naprawdę, ten moment, kiedy słońce przebija się między drzewami, jest po prostu mógłbym wstawać codziennie o 4, żeby o 5 być już na szlaku. I nie zgadniecie, właśnie to robię. 7. dzień z rzędu. Niesamowicie jest. Wystartowałem rano z Chyrowej, która nie była wczoraj gościnna, bo bardzo mocno padało. Pozwoliłem sobie tylko na takie króciutkie zwiedzanie w okolicach cerkwi. No i wyobraźcie sobie, że po bitwie, która przetoczyła się przez okolice tutaj w 1944 roku, ponoć w Chyrowej ostała się tylko jedna chałupa i cerkiew właśnie. Okolica doczekała się nawet nazwy Dolina Śmierci, bo tutaj toczyły się najkrwawsze boje, a wszystko dlatego, że nieopodal na południe znajduje się przełęcz Lukielska, czyli najniższa przełęcz, najniższe obniżenie w całym głównym łuku Karpat. No i wiadomo, że trudno przemieścić całą swoją wielotysięczną armię tak wprost przez góry. Trzeba ciągnąć logistykę, wozy, samochody, działa i tak dalej, więc przełęcze były takimi strategicznymi punktami, o które toczono bitwy. I nie inaczej było tutaj właśnie w czasie II wojny światowej, w Dolinie Wielki i w okolicach Dukli. No dobrze, pasowałoby coś pomachać nogami. Na razie tutaj niewiele się zmienia. Pewnie taki typowo leśny dzisiaj odcinek, ale będę wam to wszystko pokazywał na bieżąco. Jest i pierwszy widok. Skromny, ale zawsze coś. Jeżeli chodzi o przyjemność płynącą z maszerowania, to wolałem jednak ścieżkę przez las, bo tutaj na tych otwartych łąkach jest sporo błota, i to tego najgorszego rodzaju, czyli śliskiego, grząskiego. Idzie się potem niespecjalnie przyjemnie i trzeba uważać. Od razu mi się przypominają chwile z wczoraj, kiedy padało, bo tam na jednym z takich ostrzejszych zejść gdzieś podjechała mi noga i teraz ciągnie mnie mięsień dwugłowy uda. Trochę mnie boli, dlatego gdy tylko trafię na takie odcinki, to od razu zwalniam i staram się iść ostrożnie. No ale pod kątem malowniczości jednak bardzo jest tutaj ciekawie. Patrzcie tylko jak ładnie. Maszerowałem sobie takim grzbiecikiem przez Polanę i Łysą Górę. No i tutaj, zanim zejdę do miejscowości Kąty, jest właśnie taka łąka. Bardzo widokowa. Tam za moimi plecami jest kamień i pasmo Magóry Wątkowskiej. W tamtym kierunku zaraz będę szedł.
Nieco w dole Dolina Wisłoki. Kilka dni temu mijałem Wisłok, teraz Wisłokę. Dwie różne rzeki o łudząco podobnej nazwie. A tam gdzieś dalej widać już krzyż milenijny na Grzywackiej Górze. Szlak tam co prawda nie prowadzi, ale podejdę, bo to jest pewnie jakieś 200 metrów. Wokół tego krzyża milenijnego na Grzywackiej Górze poprowadzone są schodki i jest też coś na kształt tarasu widokowego na szczycie. No ja nie przepadam za takimi konstrukcjami, gdzie pod stopami widać wszystko, całą tę przestrzeń, ale powiem Wam, że jest już znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu. No i widoki naprawdę rozległe, więc cieszę się, że ten kawałeczek od szlaku odbiłem. Teraz już jestem znów na czerwonym i zmierzam do kątów. Uwierzycie, że sobie poszedł, ale jest drugi. Nic z tego. Idę na zakupy. Czuję, że moja doza szczęścia na to przejście zaczyna się wyczerpywać. Wczoraj deszcz, dzisiaj bolące udo, a w dodatku zapomniałem, że jest niedziela. No i taki mały, lokalny sklepik ma skrócone godziny pracy. A ja wyszedłem, jakbym cierpiał na bezsenność i okazało się, że musiałbym na miejscu tam pod drzwiami czekać ponad godzinę. Więc stwierdziłem, że o tych zapasach, które mam, dotrę już na nocleg. Zresztą tam sobie coś zamówię. Ale kąty wydają się być dobrą bazą noclegową, żeby sobie tutaj akurat zrobić przystanek, bo jest też jakaś pizzeria obok, są noclegi. No i wydostałem się z miejscowości. Niezmiennie jest tutaj urokliwie. Nie wiem, czy już używałem tego słowa dzisiaj, ale będę wspinał się zaraz na kamień. 2 godziny pokazywały mapy, a z tą moją nogą no pewnie dzisiaj będę musiał doliczać czas zamiast odejmować, jak to było w poprzednich dniach. Tradycyjne zdjęcie do albumu z krowami musi być. Magórski Park Narodowy przywitał mnie podejściami. No i rzeczywiście będzie tutaj miejscami stromo. Zaczynam od tego pierwszego podejścia na trasie w drodze do mety dzisiejszego etapu, czyli na kamień. No i nie jest dobrze, bo ten wczorajszy uślizg na błocie chyba był poważniejszy w skutkach niż mi się wydawało, bo przy każdym jakimś wyższym kroku strasznie mnie to udo kuje i ciągnie. Mam nadzieję, że uda się to jakoś rozchodzić, albo przynajmniej dostać się na nocleg, no i tam coś wykombinować. Bardzo ładna ścieżka, a ten las taki zielony, bujny, miła odmiana. Żałuję, że nie jest prawdziwy, ileż to musiałoby mieć witamin. Nie brakuje kamieni na kamieniu, ale szlak nie wchodzi na właściwy wierzchołek tej góry, tylko trawersuje nieco poniżej szczytu.
No i pierwsze z takich poważniejszych podejść za mną. Zostały jeszcze 2. Nogi na razie się trzymają. Wymyśliłem najbardziej suchy żart na świecie. Trzymajcie się. Udo się, czy się nie udo? Obstawiajcie w komentarzu. Wydaje mi się, że jednym z kluczy do pokonywania takich szlaków długodystansowych jest właśnie taka pogoda ducha i nauczenie się brania na klatę wszystkiego tego, co się w ciągu takich dłuższych przejść wydarzy, no bo nie da się w ciągu tych kilkunastu albo kilkudziesięciu dni wszystkiego zaplanować. Dużo rzeczy może się zmieniać. No a jeżeli to morale dopisuje, jeżeli jest dalsza chęć zwiedzania i maszerowania, to zawsze jakieś takie drobne problemy można rozwiązać. A najgorsze, co można zrobić, to załamać ręce i usiąść na kamieniu. Może na takim, który właśnie minąłem. Szczyt o nazwie Kolanin nie nastraja jakoś specjalnie optymistycznie co do tego, co może tam mnie czekać, albo moje kolana. No ale minąłem Przełęcz Chełmowską i znów jestem w lesie. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak zerkam na te tabliczki, to tak godzina 30, to mnie to jeszcze interesuje, ale prawie 5, w ogóle nie zawracam sobie tym głowy. Zanim się rozprawię z kolaninem, albo on z moimi kolanami, raz na zawsze, jeszcze taki asfaltowy odcinek. Minąłem fajną wiatę i zastanawiam się, czy ona jest dla wszystkich turystów, którym na zejściu z kolanina wysiadły kolana. Ja idę w przeciwnym kierunku, podchodzę. Ciekawe, czy na szczycie będzie jakaś ławeczka, żeby dać im odpocząć. 200 metrów w pionie na dystansie niecałego kilometra. Czy to jest dużo? Zaraz się przekonam. W obiektywie niestety nigdy nie widać tego nachylenia terenu, ale no, jest tak dosyć konkretnie, powiedziałbym. Idę tak powoli, że zegarek pokazuje mi prędkość 0. Kolana całe, udo też, no ale mocny zawodnik z tego kolanina. Wydaje mi się, że to może być póki co faworyt do pierwszego miejsca pod względem intensywności podejść. Niby nie jest tak bardzo długie, ale rzeczywiście trzeba się tutaj trochę zmachać. Może przemawia przeze mnie już zmęczenie i to obolałe udo, ale stawiam go póki co na pierwszym miejscu. Zdecydowanie bardziej wymagające niż to wczorajsze przed Cergową. No w Bieszczadach też. Wydaje mi się, że się rozkładały jakoś tak przyjemniej te przewyższenia. Dobra robota, kolanin, ale pokonałem cię. No ciągle las, ale tego spodziewałem się, wychodząc dzisiaj z Chyrowej. Co ciekawe, to rzeczywiście po drugiej stronie kolanina, ale schodząc kawałek, kilkadziesiąt minut dalej, też jest wiata. No i kilka na trasie wędrówki dzisiaj minąłem. No i zgadnijcie, co mnie teraz czeka. Tak jest, kolejne podejście, ale wydaje mi się, że już nie tak intensywne. Pewnie będzie rozkładało się na trochę dłuższym dystansie. Moje udo tego by sobie właśnie życzyło. Nothing is undoable. I cannot make it easier. If I could only slip through time. Make my prayer. Męczący ten odcinek.
podejście, ale wydaje mi się, że to głównie za sprawą tego, że nic się tutaj od wielu dobrych godzin nie zmienia. Cały czas jest las. No ja się nastawiłem, że będzie go tutaj dużo i nie zabraknie drzew w okolicy, ale chyba jednak nie aż tak. No taki nużący ten fragment. Do noclegu pozostało mi pewnie 2,5 godziny, więc ta myśl nieco mnie podbudowuje. Podbudowuje też moje nogi. Tam jakaś kawa. No, rozmarzyłem się. Widzieliście kiedyś tyle drzew, co w tym odcinku? Ja też mam ich już powoli dosyć. Dlatego z radością przyjmuję fakt, że zostało przede mną ostatnie podejście na Magurę. Przez U otwarte, bo to słowo ponoć pochodzenia wołoskiego i oznacza wyniosły, samotny masyw górski. Jest trochę takich Magur w naszych Beskidach. Na szczęście podejście to było trochę za duże słowo i udało mi się wgramolić jakoś na tę Magurę. To nie jest najhonorniejszy szczyt w mojej kolekcji, ale zdobyty. I co najważniejsze, od tego momentu będzie już tylko w dół, co mam nadzieję spodoba się mojej nodze. No, teraz do cywilizacji, na kawę. Mały ten górski świat, zawsze ktoś poratuje żelkiem. Bardzo pozdrawiam. No i pod szczytem Magury widziałem, że jest jeszcze taka panorama z podpisaną panoramą. Kiedy ujrzałem ją z daleka, to sobie pomyślałem, wow, skoro przygotowali aż całą tablicę, to pewnie jest stąd piękny widok. I pewnie kilka lat temu, kilkanaście, taki był. Ale dosłownie jeden malutki prześwit, to tyle co po tym miejscu zostało. Mam wrażenie, że widziałem gdzieś tam zarys Tatr pod chmurami. No ale te pooglądam sobie z bliższa już za kilka dni. Oczywiście jak dopisze pogoda, więc trzymajcie kciuki. Te ostatnie 4 km potwornie mnie wymęczyły. Chyba najbardziej w ciągu tych pierwszych 7 dni. Nawet ten asfaltowy odcinek sprzed 2, myślę, że nie może się z nimi równać, ale dotarłem już do mety mojej wędrówki, czyli do miejscowości Bartne. Ja co prawda nocuję w agroturystyce, ale wstąpię jeszcze tutaj do Bacówki, bo podobno niedawno zmienili się właściciele i jest tutaj całkiem fajnie. Więc wpadnę na kawę i coś dobrego. No a jeżeli oglądaliście 3. odcinek, kiedy nocowałem w Bacówce pod Konem, to pewnie już po wyglądzie poznacie, że to jest też Bacówka według pomysłu Edwarda Moskały, żeby takiego rodzaju właśnie Bacówki budować w polskich górach. Bardzo dobre pierogi łemkowskie tu mają. No normalnie jak nowy człowiek jestem, minus noga, z kaszą, mięsem i pieczarkami. Kawkę też wypiłem i teraz zmierzam już do centrum Bartnego, miejscowości, która podobno według przekazów swoją nazwę wzięła od bartnictwa, czyli takiej metody pozyskiwania miodu, albo od zbitki słów burtnę, czyli od karczowania, tak na dobrą sprawę. Pewne jest jednak, że pod koniec XIX wieku Bartne zamieszkiwało ponad 800 osób, czyli była to bardzo ludna miejscowość. Pełno różnego rodzaju zakładów rzemieślniczych tu działało, ale Bartne rozsławione zostało w zasadzie i znane było z kamieniarzy, którzy tutaj działali, pozyskiwali swój materiał właśnie zarówno na Magurze, ale też na Maguryczu. No i ich wyroby można spotkać na bardzo dużym obszarze. Podobno jeden z kamieni młyńskich znalazł się nawet w Bydgoszczy. Więc
taka to historia. Zmierzam już na nocleg i powoli kończę ten dzień. Taki dosyć męczący, trochę niewdzięczny, dużo lasu. I myślę, że pewnie nie przeszkadzałby mi tak bardzo, gdyby nie ta noga, którą w zasadzie teraz już ledwo powłóczę. Mam nadzieję, że jutro się zregeneruje. I dobrze się trochę składa, bo teraz jest weekend, niedziela, więc rezerwowałem noclegi z lekkim wyprzedzeniem, żeby nie zostać z niczym, ale na jutro nie mam żadnego planu i trochę mnie kusi, żeby zrealizować taką romantyczną wizję turysty, który rano zakłada plecak i idzie przed siebie, nie wiedząc gdzie dotrze. I myślę, że to jutro będzie mój plan. Po prostu wstanę, zobaczę jak się będę czuł i zacznę wędrować. I gdzie dotrę, to tam postaram się zorganizować sobie jakiś nocleg. Oczywiście trochę jestem uzależniony od ich dostępności, bo nocuję pod dachem, ale mam nadzieję, że zaglądniecie na kanał za tydzień i się przekonacie, co z tego pomysłu wyszło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!